Cześć, witam wszystkich miłośników aparatów analogowych. Dzisiaj mam bardzo fajny aparat. Chwilę musiałem spojrzeć, bo stoją dwa prawie identyczne na biurku, ale to ten jest bohaterem dzisiejszego filmu, dzisiejszego odcinka. Nikon FE2. Jest to jeden z mniej docenianych, mniej znanych aparatów Nikona, natomiast jeden z tych aparatów, nazwijmy go po prostu przełomowych. Powstał w roku 1983, aczkolwiek jego początki tego aparatu należy szukać w roku 1972, kiedy Olympus wypuścił swojego OM1. Pierwszą porządną, taką prawie profesjonalną lustrzankę z całkowicie elektronicznie sterowaną migawką. I okazało się, że ludzie to kupują. Ludzie są zachwyceni. Mały, bo dzięki temu, że nie ma mechaniki, tej mechaniki jest mniej. Jest mały, poręczny, ciekawy aparat. Tak, czytałem wspomnienia jednego z inżynierów Nikona. Mówi, oni wiedzieli o tym, co się szykuje. Wiedzieli o tym, że Olympus taki aparat wypuści, ale wiedzieli też, że ich konkurent największy, czyli Canon, też przygotowuje aparat z elektroniczną migawką. W związku z tym, co zrobili? W 1970 roku wypuścili Nicoretta EL z migawką sterowaną elektronicznie, zresztą firmy Copal, zresztą dokładnie tą samą migawką firmy Copal, którą Canon w swoim modelu Canon FE zamontował. Dokładnie tą samą. Czasy do 1/1000 części sekundy i co najważniejsze, bo no co to, że migawka elektroniczna. Ważniejsze było to, że aparat potrafił pracować automatycznie, czyli w priorytecie przysłony. Ustawiam mu przysłonę, a aparat sam dobiera swoje czasy. Na pokrętle przybyło nam takie ikona A, taka sama jak tutaj. I z lewej strony wskazówka, która pokazuje, jaki czas zostanie dobrany do tej przysłony. Genialne. Aparat został przyjęty średnio, powiedzmy średnio, ponieważ to były czasy, kiedy fotografowie, zwłaszcza profesjonalni, ale też jak profesjonalny mówił, że nie tylko mechaniczny aparat ma sens, to i fotografowie zaawansowani tak samo mówili, nie no a co będzie, jak mi się prąd skończy? No, dla nas dzisiaj, w XXI wieku, problem ten nie istnieje, ponieważ nasze lustrzanki cyfrowe bez prądu nic nie zrobią. W związku z tym my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że obok karty pamięci zapasowej, no ale oni nosili film zapasowy albo 10, jak był zawodowym fotografem, mamy jeszcze baterię zapasową, najlepiej 2. No i w tym momencie ten problem nas praktycznie nie dotyczy. Oni jeszcze nie byli przyzwyczajeni do tego, że można nosić zapasową baterię. Dzisiaj to też już nie jest dla mnie żaden problem. Zresztą tak jak widać było później, nie był żaden problem. W 1976 roku Canon wypuścił model AE1. Model, do którego można było przypiąć silnik. Amatorski aparat, którym, jak reklama głosiła, ciągle fotografowanie lustrzanką małoblaskową. Można było robić pełno zdjęć. Więc Nikon nie miał innego wyjścia, wypuścił model Nicorette ELW z możliwością podpięcia mu, oni nazywają tego motorem, tylko jest to taka nawijarka, ona mogła przewinąć film do następnej klatki, ale nie można było robić zdjęć seryjnych z nim. Ale już rok później, w 1977 roku, wypuścili model Nicorette, tylko Nikon EL2. Aparat różnił się tym od poprzednika przede wszystkim, że zastosowano w nim nowe mocowanie obiektywa. Czyli mocowanie obiektywu było to samo, natomiast komunikacja między obiektywem a przysłoną była nowa, ta AI inteligentna, która jest lepsza. Znaczy, ja nie znam się na tym, czym się różnią poszczególne modele obiektywów Nikona, natomiast jest lepsza. Nikon powiedział, że jest lepsza, w związku z tym ja uważam, że jest lepsza. A Nikon nie robi złych rzeczy i nie mówi złych rzeczy. W 1977 roku został zaprezentowany, razem zresztą na tym samym, w tym samym momencie, kiedy został pokazany, to jest Zorka. Wtedy Nikon nie znał jeszcze Zorki.
został pokazany Nikon EM. Nikon FM. Nikon FM. Nikon FM był mechaniczną, tańszą wersją Nikona F2. Całkowicie mechaniczną, z bardzo prostym wyświetlaczem wewnątrz, czyli możliwością tylko pracy ręcznej, bez żadnych automatów, z 3 diodami w środku plus minus i 0 pokazujące właściwą ekspozycję i poza tym był zdecydowanie tańszy od nowoczesnego EL2. Dlatego EL2 był tylko modelem przejściowym. Rok później na podstawie jakby korpusu tego Nikona FM powstał FE2, czyli w roku 1978. Poprzednik, bo tu mamy FE2, a tam to powstał FE. Dokładnie, w 78 roku. W 83 roku Nikon odświeżył swoje aparaty. Przede wszystkim w 83 pokazał model FM2. Akurat taki mam. I na jego podstawie dokładnie, jeśli spojrzymy, to jest FM2, a to jest FE2. Kto znajdzie różnice? No różnice są, ale minimalne. Korpusy są prawie identyczne. Patrząc na je trzeba naprawdę spojrzeć, że tu w tym FE2 mamy pierścień korekcji ekspozycji taki duży, a w tym nie mamy tego pierścienia. I to jest praktycznie jedna różnica widoczna z zewnątrz, bo wewnątrz są dwa całkiem inne aparaty. Tu mamy migawkę sterowaną... Nie, obiektywu nie wąchaj. Tu mamy migawkę sterowaną mechanicznie, tu mamy migawkę sterowaną elektronicznie. Ten FE2 okazał się przebojem, ale to już nie był rok 72, kiedy ludzie kręcili na migawki elektroniczne. To był rok 84. I w 1984 roku fotografowie zawodowi już inaczej patrzyli na migawki sterowane elektronicznie i w tym momencie i amatorzy też. FE2 był wielkim sukcesem firmy. Zresztą sukcesem firmy był tak samo już ten model FE, pierwsza wersja. Sukcesem firmy był dlatego, że miał bardzo wygodną obsługę. Pokazuje nam przysłonę w obiektywie. No bo no dobra, najpierw spójrzmy, to jest wizjer Nicoretta EL 72 roku. Tu mamy Nikona FE2. To widać wyraźnie, że to jest ta sama rodzina, z tym, że jemu, czyli temu nowemu FE2, przybyła przede wszystkim podgląd głębiostości, podgląd przysłony, czyli widzimy przysłonę, co jest, no ja lubię, jak ja ustawiam przysłonę i ja widzę jaka jest, to mi może do tego dobrać samodzielnie czas, bo ja wtedy widzę obydwa parametry ekspozycji, a to jest dla mnie najważniejsze. Ja lubię panować nad zdjęciem, lubię czuć to zdjęcie, które robię. I nawet jeśli je robię w trybie automatycznym, to mam to, co lubię. Jeśli prowadzę korekcję ekspozycji, czyli nacisnę guziczek, żeby prowadzić korekcję ekspozycji, to on mi to pokaże w środku, po prawej stronie. Tu mamy wizję taki, jak wygląda i pokaże mi, że została wprowadzona korekcja ekspozycji. Rzeczy, które mnie nie bardzo pasuje, to jest to, że tam pokrętło od korekcji ekspozycji ma blokadę jeszcze do tego. Także praktycznie jest to jedną ręką, jest to niewykonalne i muszę opuścić, nacisnąć palec, wprowadzić, podnieść, co ja bym wolał mieć to tu, że cikam klik, klik, aha, klik, przekręciłem i już, ale to do ostatniego modelu Nikona FE nie zmienili tego. W Nikonie niestety nie. Powiedziałem do ostatniego modelu. Tak, bo był jeszcze następca tego aparatu był. Chociaż ten jest świetny. Naprawdę bardzo dobry aparat. Do tego funkcja manualna, którą możemy się w każdej chwili przełączyć, pokazuje nam za pomocą wskazówki, jaki my mamy czas wybrany. Przysłonę oczywiście widzimy cały czas i do tego pokazuje nam, jaką on sugeruje czas do tych parametrów, jakie są. I w efekcie, w momencie, kiedy zaczął mnie drażnić ta korekcja ekspozycji, jak chciałem zrobić zdjęcie, spojrzałem, mówię, nie, tutaj, to trzeba będzie prowadzić ekspozycję, bo inaczej to zdjęcie wyjdzie mi za jasne, za ciemne, już nie pamiętam, natomiast nie, dobra, przełączyłem go w manual i prawdę mówiąc, co ja go używałem w manualu, widząc
ponieważ miałem dwie strzałki, jedna jest tu, druga jest tu i widzę wyraźnie, o ile korekcję ekspozycji wprowadzam, widzę czas, przysłonę, no tak jak powinno być. Tak jak powinno być w każdym aparacie, a do tego coś, co ja robię przeróżnymi aparatami zdjęcia. Z niektórymi robienie zdjęć to jest po prostu walka, żeby wyrwać mu to zdjęcie, żeby coś z tego wyszło. Z innymi robi się normalnie. Z tym Nikonem FE2 robi się przyjemnie. Ogonek. Robi się przyjemnie zdjęcia. Naciąg migawki. To jest takie, czuć jakby to szło takich po roleczkach. To przewija się, no ach, jakby to wszystko było masłem posmarowane. Oczywiście nie jest. Tak, to chodzi, tak jak wziąłem go, zrobiłem pierwsze, mówię, ojejku, żeby tak wszystkie aparaty działały, jakby się przyjemnie robiło zdjęcia. Nie będę pokazywał, czym ostatnio robiłem i z czym się użerałem, żeby w ogóle zrobił zdjęcie. No, chociaż to nie jest ważne. Wczoraj wkładałem negatyw do aparatu. Zajęło mi to chyba z 2 godziny w ciemni, ponieważ innego sposobu nie było. Aparat stoi tam na biurku. Jak zrobię zdjęcia, to pokażę i powiem wtedy, jak się namęczyłem, żeby do niego włożyć negatyw. Czego się nie robi dla widzów kanału Fotografia Analogowa. Natomiast przy tym aparacie, to jest nie mój aparat, nie powiedziałem. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego aparatu z tym obiektywem i jeszcze drugim obiektywem, którego nie używałem. Stoi tylko demonstracyjnie z moim FM2, żeby je porównać. To jest pożyczony aparat. Jak najbardziej. I tym aparatem robiło się bardzo przyjemnie zdjęcie. Jasny wizjer, kliny, które się ustawia, plus ta kultura pracy całego aparatu. To jest niewypowiedziane. Ja do niego dostałem obiektyw 35-105, Nikona oczywiście ze światłem 3,5-4,5 i robiłem nim zdjęcia. To jest tak, że jeśli ostatnio robiłem jakimiś jasnymi 50-kami, no to jest ciemniejszy obiektyw. Ale jak spojrzymy na rozdzielczość, tu jest zdjęcie, nawet tam na ekranie, zdjęcie za mną z takiej bramy, chyba pierściastą bramę zrobiłem w Półtusku, znaczy garażowej, gdzie pokazują, że rozdzielczość tego obiektywu, ostrość jest bardzo dobra. Ja miałem problemy z trafieniem w ostrości, zdarzyło mi się kilka zdjęć takich przekręconych, ale to jest po prostu wina prawdopodobnie wady wzroku, którą posiadam i nie dokręciłem. Tak jak widać na tym zdjęciu różyczek, gdzie miała być ostrość po środku, a jest trochę niżej. Natomiast rozmycia na tych różach są bardzo ładne. A dzięki temu, że aparat ma czasy 1/4000 część sekundy, nie miałem żadnego problemu, żeby robić zdjęcia przy maksymalnym otwarciu. W tym wypadku użyłem chyba ogniskowej 105, czyli przy 4,5 przysłonie, zrobić takie zdjęcie z bardzo ładnym rozmyciem. Do portretów świetnie się nadaje. Pewnie jakby do portretu pokombinować, to przy 5,6 też będziemy mieli bardzo ładne rozmycie i bardzo ładne zdjęcia. Świetny aparat. Jak powiedziałem, niedoceniany, bo jak czytałem recenzję, czy FM2, czy FE2, to wszyscy mówili, nie no FM, no wiadomo, mechaniczny aparat, jak najbardziej, ale bo jego zaprzestano produkcję w 1987. FE2 w 1987 roku zakończyli produkcję. Podobno w sprzedaży jeszcze można było go do 2000 roku spotkać. Co prawda w międzyczasie wyszedł FE10, ale nie mówmy o nim. To jest tak, nie wspominajmy o tym aparacie, ponieważ to nie był wcale Nikon. I on nie miał nic wspólnego z tym Nikonem FE2. Natomiast w 2001 roku, kiedy następowały już czasy cyfrowej fotografii, Nikon postanowił zrobić prezent dla swoich miłośników, wypuścił FM3A. Aparat, który jak spojrzymy, tak prawdę mówiąc, to on wygląda jak obydwa te, czyli jak FM, czy jak FEL, FE, tak samo wyglądają. Ale jak spojrzymy w wizjer, to jest wizjer FM3A, a to jest wizjer u góry FE2. To jest tak, że ja uważam, że FM3A jest następcą
FE2 aparatu, jego rozwinięciem. Migawka elektroniczna, migawka sterowana elektronicznie z możliwością pracy półautomatycznej, czyli z priorytetem przysłony, wskaźniki skazówkowe w wizjerze, przeniesiony z korekcji ekspozycji z prawej do góry, tak samo wizjer. W odróżnieniu od FM to mamy całkiem inny wizjer. Jedyne co on ma wspólnego z FM2, to, że w tym FM3A zastosowano hybrydową migawkę. Czyli jeśli mamy prąd, to pracuje jako elektroniczna, ale jeśli mu prąd wyłączymy, czy nie mamy baterii, to ona będzie pracowała we wszystkich czasach jako mechaniczny aparat. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale to na inny film. Natomiast dzisiaj zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione tym Nikonem FE2, który jest naprawdę rewelacyjny. Jakbym miał wybierać, no nie, to oczywiście można się zastanowić, czy jego, czy FM2, natomiast no naprawdę świetny aparat. To jest kwintesencja Nikona. FE2 to jest kwintesencja Nikona. Solidność, pewność, przyjemność z pracy, jasny wizjer, szybki pomiar światła. To nie jest zwykła CDS, to są jakieś bardziej skomplikowane, raczej dużo szybsze użyte elementy światłoczułe, w związku z tym błyskawiczny pomiar światła i świetny aparat. No można, czy spotyka się wady, ale on ma wskazówki, które przy słabszym oświetleniu są niewidoczne. Tak. Powiedzmy uczciwie tak, przy słabszym oświetleniu te wskazówki znikają, gdzie w FM2 ja cały czas diody widzę. Znikają te wskazówki. Natomiast to jest tak, że część mówi, że to jest włącznik zasilania. To nie jest prawda. Włącznikiem zasilania jest spust. W momencie, kiedy ja chcę zrobić zdjęcie, naciskam leciutko spust i on mi włącza światło i to raczej w zasilanie na światłomierz i on za chwilę się sam wyłączy i znowu go obudzę wyłącznikiem. Natomiast to jest tylko mechaniczna blokada spustu, że go nie mogę nacisnąć, w związku z tym nie mogę obudzić aparatu. Trzeba o tym pamiętać, żeby ją zamknąć, ponieważ narzekają niektórzy na to, że można nacisnąć i on się będzie wtedy na przykład w torbie samodzielnie rozładowywał. To nie jest problem. Dla mnie większy problem była ta rączka, ta blokada, ponieważ ja jestem lewooczny, w związku z tym to mnie dźga w czoło i przeszkadza mi. Ja nagminnie zamykałem, a wtedy mi przestawało i spust działać i działać. A w tym Nikonie jest to samo. Dokładnie. Jest to samo rozwiązanie zastosowane. Osobiście wolę przełączniki osobne, nie pod rączką, ale to jest tylko przełączniki w inny sposób blokujące spust, ale to jest kwestia właśnie tego, że jestem lewooczny, a nie prawooczny, jak większość normalnych ludzi. Ale większość normalnych ludzi i tak powie, że powinna powiedzieć, jeśli dostanie w rękę, jeśli spróbuje fotografować Nikonem FE2, powie rewelacja. Świetny aparat. Naprawdę bardzo dobry. Jeśli poszukujesz dobrego, manualnego Nikona, na pewno się nie zawiedziesz, jeśli będziesz używał FE2. To jest super aparat. Jeszcze raz, panie Krzysztofie, dziękuję za pożyczenie mi aparatu. Tobie dziękuję za obejrzenie filmu. Zolce za to, że sobie poszła. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.